Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, i tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, a dzisiaj z nami, moi drodzy słuchacze, pułkownik Adam Mazguła, osoba represjonowana przez władzę pisowską za poprzedniej kadencji rządów PiS-u przez 8 lat od 2016 roku. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dobry, witam Rebelię, witam cię, Joasiu, bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło. Przed audycją rozmawialiśmy o tym, czy coś wypada opublikować. I to jest ta różnica dlatego jesteśmy trochę bezbronni. I to jest ta różnica pomiędzy stroną demokratyczną, a właśnie PiS-em, który wystawił na kandydata osobę, jakby to powiedzieć, z doniesień medialnych, tak, zajmującą się sutenerstwem, ustawkami kibolskimi, przejmowaniem nielegalnie mieszkań, wykorzystywaniem osób w kryzysie życiowym, mam tutaj na myśli pana Jerzego. I takiego prezydenta mamy. A my cały czas, pomimo tego, że widzimy, co się dzieje, cały czas zastanawiamy się, czy coś wypada, czy kogoś nie urazimy, czy to jest demokratyczne. Tak. No właśnie wyraziliśmy na wstępie nasze zadowolenie, że żeśmy się spotkali, ale to zadowolenie wcale nie idzie w parze z tym, jakie mamy nastroje od kilku dni. I wydaje mi się, że i tutaj nie chodzi o to, że przegrał Rafał Trzaskowski, który był przedstawicielem właśnie takim demokratycznym, człowiekiem mądrym, człowiekiem wykształconym, człowiekiem z praktyką, człowiekiem z językami, ze znajomością biegłą języków, znany w świecie, no po prostu idealny, wydawałoby się, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i nagle przegrywa z bandytą po prostu. No, też się wzbraniasz mówić prawdę. Ja się nie wzbraniam, bo ilość informacji na jego temat wystarcza mi do tego, żeby takich określeń używać. I cały problem polega na tym, że to jest po prostu całe pół społeczeństwa polskiego nagle poczuła się, jakby bandyci zlali ich po gębach. Zlali ich po gębach i to okropnie, dlatego że grzecznych, miłych, kulturalnych, prawda, bije się łatwo. Bije się łatwo, dlatego że można dać upust swojej agresji, a oni nie oddadzą. A nawet jak się poskarżą policji, to policja zacznie zastanawiać się, czyje prawa są ważniejsze, a może ich prawa jako bandytów też są ważne. Nie wolno ich zamykać w więzieniu, tak, nie wolno ich zatrzymywać, bo akurat pan Adam Bodnar robi karierę prawną pod tytułem nie wolno zatrzymywać bezprawnie i stosować aresztów wydobywczych, bo bandyci mają swoje prawa. No nie wiem, czy akurat teraz powinien stosować takie metody, jeżeli wiadomo jest i to każda nauka o tym mówi, że jeżeli się zdobyło władzę, to już królowie wiedzieli od pokoleń, że jak zdobywali władzę, to przede wszystkim ją umacniali. Czasem nawet się posuwali do tego, że mordowali swoje konkurencje typu brat, siostra i tak dalej, jakichś wujków, po to, żeby nie było konkurencji do tej władzy, żeby nie grabili im, nie robili jakichś ruchów podjazdowych i tak dalej, ale nasza władza tego kompletnie nie rozumie. Kompletnie jest zagubiona, nie rozumie, że takich właśnie ludzi, którzy się izolowali, bo praktycznie ta cała nasza demokratyczna społeczność przez
tych, którzy nami kierują politycznie, została izolowana od reszty społeczeństwa. Zresztą robił to Kaczyński cały czas, bo on jest cały czas na wojnie z nami. On po prostu cały czas zajmuje się szczuciem, tak, wzywa do boju, tak, straszy ludzi, bo na strachu najlepiej buduje się właśnie taką agresję i podziały, które później pomagają rządzić. Tak, wszystkie łajdactwa do tej pory, które robił PiS, a robił wszystkie możliwe łajdactwa w tym kraju, przypisuje nagle Platformie Obywatelskiej i koalicji, a najwięcej Tuskowi od zdrady począwszy, tak? I nikt tego nie dementuje, bo przecież wydaje się, że ludzie i tak znają prawdę. Bandyci nie siedzą w więzieniach, bo po co mają siedzieć, jak mają swoje prawa? Mogą dalej chodzić, szczuć, a nawet to, że się ich pozywa albo przedstawia zarzuty, to się mówi, to tak właśnie prześladują. Tak reżim działa przeciwko polskim patriotom, bo przecież wiadomo, oni dawno określili, kto jest Polakiem, tylko prawdziwy Polak, patriota, katolik i tak dalej, i wszelkiego rodzaju ludzie kompletnie oderwani od rzeczywistości, od wiedzy, od umiejętności, wiecznie skrzywdzeni, wiecznie gdzieś tam pogrążeni w jakichś rozterkach, wiecznie przegrani życiowo, którzy chcieliby się jakoś odbić, jakoś no, pogrążyć innych, którym się udało, tak? Ja wam pokażę, ja przeciwko wam. No tak zbudowano no, rewolucję bolszewicką, prawda, i stworzono system represji dla całego społeczeństwa, szczególnie właśnie tych, którzy cokolwiek mieli, cokolwiek wiedzieli, trzeba było ich zabić, trzeba było zabrać im majątki i tak dalej, bo przecież plebs i chamstwo musi coś z tego, że poparli odpowiednią władzę. Tymczasem Koalicja Obywatelska nawet rzecznika swojego nie wyznaczyła, rzecznika rządu nie ma, nikt nie dementuje. Jedynymi ludźmi to jest kilku przyzwoitych dziennikarzy, reszta też marzy o tym, żeby wróciła ta wielka propaganda, bo tylko na propagandzie dostaje się największe pieniądze, tak? Dziennikarze nie muszą mówić prawdy i nie muszą się starać o wiedzę, lepiej tą wiedzę pozyskać od służb i od drani politycznych, publikować to i dostawać dużo większe pieniądze od tego, jaka jest misja społeczna dziennikarza. Zresztą widać to dokładnie, jak zaczęli mówić najpierw o symetryzmie, czyli wszyscy, tak, jedni i drudzy są tak samo winni. Nie są tak samo winni. Prawda i kłamstwo to nie znaczy, że jest trochę prawdy i trochę kłamstwa. Prawda jest jedna, a kłamstwo jest drugie. I tyle. To teraz już nie mówią o symetryzmie, tylko o dualizmie. A co ten dualizm znaczy? Tak? Że również jedni i drudzy są źli, czyli to jest ten sam system, tylko jeszcze, żeby mógł wygrać ktoś inny. To się stosuje ten dualizm, tak? Czyli są jeszcze tacy, którzy by chcieli do tego szczucia dołączyć, tak? No więc to jest właśnie grzech, straszliwy grzech ludzi zadufanych w sobie, polityków, którzy uwierzyli, że są wyrocznią tego świata. Kompletnie zlekceważyli wnioski z tego, co było w Stanach Zjednoczonych. Przecież w Stanach Zjednoczonych była podobna sytuacja. Przyzwoita demokratka, wykształcona, prokurator, szanująca prawo, nawoływała do tego, żeby pojednać społeczeństwo, żeby nie szczuć na siebie, ale społeczeństwo wolało drania, łobuza, te przestępcę, który ma tam 34 przestępstwa różnego rodzaju, tak? I robił dokładnie to samo. Wszystkie nawet swoje wcześniejsze błędy, tak? O te błędy oskarżał swojego poprzednika i demokrację,
że rozwalili cały ten kraj, że się wpieprzają we wszystko w świecie, że i tak dalej, że LGBT, że oni nigdy na to nie... A co to jest LGBT? To jest jakiś ułamek procenta w każdym społeczeństwie i to jest pępek świata? No to się po prostu w głowie nie mieści. I co zrobiła nasza koalicja? Co, wyciągnęła jakieś wnioski z tego? No Przecież właśnie, na łeb, na szyję leciały sondaże. Przecież najpierw sondaże pokazywały 10% i większą tutaj przewagę Trzaskowskiego i nagle zaczęło lecieć i nikt nie wyciągał z tego wniosku. Oni dalej robili to samo. I mówili językiem, ja tu nawet posłużę się tym, co napisałem na Facebooku, że przykład mądrego Trzaskowskiego, oczywiście, który ma obycie, jest wykładowcą akademickim, tak? No i mówi, no, cała Polska naprzód, tak? Cała Polska, wygra cała Polska. A w tym samym czasie Nawrocki mówi, wygrasz ty, Polko i Polaku, bo to twój wielki, dumny kraj, Polska i ty tu będziesz najważniejszym zwycięzcą. No niby to samo, trochę patosu, tylko w drugim przypadku, która ludziom wykształconym nie jest do niczego potrzebna. Ale ludziom, którzy nie są wykształceni, mieszkają gdzieś tam na wsiach, nie mają dostępu znaczy nawet nie chcą mieć dostępu, bo nie rozumieją, o czym się rozmawia w jakichś tam programach publicystycznych i mądrych, bo używają zbyt mądrych słów, no to do nich przecież jasne, że przemówi ten drugi. Na dodatek oni nie słuchają tego wszystkiego, co mówią ludzie mądrzy, bo oni słuchają tylko tego, tych przekazów, które są skierowane bezpośrednio do nich. Będziesz bogaty, nie będziesz musiał płacić na tych darmozjadów. Dadzą ci pieniądze z odszkodowań wojennych za II wojnę światową. Z drugiej strony to bardzo ciekawe, że cały czas domagają się tych odszkodowań od Niemców, którzy dali nam no, 1/3 naszego kraju, to w tej chwili były tereny niemieckie z miastami i wszystkim, a nie domagają się w ogóle od Rosji, która nam zabrała 1/3 do połowy Polski. Zabrała nam po prostu, wygoniła tych ludzi, zabrała wszystko, co tam miała i mówili, że to jest sprawiedliwość dziejowa, tak, społeczna, bo to jest wyzwolenie narodów, które tam były. Taki to jest świat i nagle temu człowiekowi, który nie słucha telewizji, bo jest na zbyt wysokim poziomie, słucha tylko księdza, którego też nie rozumie, ale ksiądz wnioski mówi w jego języku i mówi, co od niego oczekuje, tak? No i słucha telewizji Republika, które mówi, słuchajcie, jak pogonimy tych wszystkich demokratów, tych, co z Unią Europejską, jakiś kołchoz europejski tworzą, wiecie, kołchoz to jest coś bardzo złego. Pomijają, że jesteśmy tam po prostu, nawet stamtąd dostajemy netto pieniądze, tak oni dostają dopłaty rolnicze, a 80% rolników powiedziało, że nie chce Unii Europejskiej, oni zagłosowali przeciw demokracji. No to się po prostu w głowie nie mieści, bo do nich mówił przekazem ich, masz być bogaty, masz być wielki, masz być Polakiem, katolikiem, a nie jakimś tam z Unii Europejskiej. To tak jakby bili do tego, że znowu jesteśmy pod zaborami. Będziemy pod zaborami, jak zniszczymy Unię Europejską. Będziemy w rosyjskim systemie. I to był plan Putina na Polskę. W jaki sposób opanować Polskę, bo Polska jest niezwykle ważna, bez czołgów, bez dronów i bez różnych tego rodzaju bijatyki, tylko politycznie uzależnić, drania wybrać na prezydenta, potem rozwalić polski rząd, prawda, wyłączyć Polskę z Unii Europejskiej, a tym samym odizolować Ukrainę od dostaw, od wsparcia, od europejskiego całego wsparcia i tak dalej, i zawradnąć i Ukrainę, i Polskę. No i cudownie im to na razie wychodzi.
Cudownie im to właśnie, wychodzi, a najlepiej wychodzi im w stosunku do tych, którym podburzają ich ambicje i współkoalicjantów, tak? Takiego Hołownię, który aż się pali, ma 4% poparcia, ale aż się pali, bo on chce być premierem albo nawet prezydentem, tak? Albo tam inni z lewicy, czy tam, no po prostu jakaś głupota Polskę opanowała. Jakaś ja bym totalna chciała, tempota. Ja bym chciała to, co mówiłeś do tej pory, podsumować cytatem z Twojego wpisu, z kawałka Twojego wpisu i pójść dalej, też zaczynając od Twojego wpisu, bo śledzimy tę aktywność, tak, na różnych mediach społecznościowych. To, co do tej pory zostało powiedziane. Pułkownik Adam Mazguła pisze na mediach społecznościowych: oskarżam PiS liderów o wywołanie i prowadzenie wojny hybrydowej z demokratyczną Polską. W nowej odsłonie to umieszczenie kryminalisty na stanowisku prezydenta Polski. Ta wojna nie ma czołgów, a wszechobecny chaos, bałagan, rozbijanie niezależności państwa, wszechobecne upartyjnienie. To również chowanie się za patriotyzmem i katolicyzmem, i dalej piszesz o tym, że wszystko to zgodnie z doktryną Gierasimowa, czyli wszystko to zgodnie z planem Putina. Został zrealizowany kolejny plan Putina. I my teoretycznie powinniśmy się próbować bronić, powinniśmy się obronić, powinniśmy mieć narzędzia. Mamy przecież sojuszników w zachodniej Europie, tak? W związku z tym mamy też przykład Rumunii, powinniśmy się nauczyć czegoś, ale nie uczymy się, bo czytam twój wpis dosłownie jakby, ale na pewno już po wyborach, tak? Platforma odcięła się od demokratycznych ruchów społecznych, od ludzi, którzy narażali swoje życie i zdrowie 8 lat, walcząc ze złem na ulicach. Piszesz tutaj o Ewie Wrzosek, prawdopodobnie też o sobie, tak? I o innych osobach, które zostały osierocone w momencie, które walczyły o demokrację przez 8 lat. Poniosły bardzo duże konsekwencje tej walki, bo to było 8 lat, byliście represjonowani, tak? Ja na przykład na panią Ewę Wrzosek mówię prokurator niezłomna. Na sędziów, którzy się sprzeciwiali, mówię sędziowie niezłomni. No to proszę jeszcze mówić żołnierze niezłomni. Żołnierze niezłomni, dokładnie. I co się okazuje, że jakby Koalicja Obywatelska zapomniała przez 1,5 roku o tych osobach. Jakbyśmy jakiejś amnezji dostali, jakbyśmy pomyśleli sobie, nie trzeba nic rozliczać, nie trzeba jakby, minister Siemoniak, tak, dla mnie to jest olbrzymi zawód. Nie wiem, jak jest ministrem Bodnarem, nie umiem tego ocenić, ale prokurator Korneluk i minister Siemoniak, dla mnie rekonstrukcja rządu natychmiast. No tak, no tutaj wiele tematów zostało poruszonych przez ciebie, Joasiu. No tak, to jest prawda. Koalicja Obywatelska pierwsze co zrobiła, to odcięła się od wszystkich, którzy walczyli na ulicach. Dlaczego? Bo oni nie chcą innych liderów niż swoich. Oni nie chcą nikogo wokół siebie. Oni muszą mieć swoich bohaterów. To jest dokładnie tak, jak robi Kościół. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest ważny tam na przykład pułkownik Kula-Lis, tak? w wojnie polsko-rosyjskiej z 20 roku, tak? Tylko ważny jest kto? Ksiądz, który akurat tam był. Tak? I on jest święty, i to on sprawił, i to cud Boży był, prawda, że wygraliśmy wojnę, a żołnierze nic nie mieli do powiedzenia. Oni tylko realizowali wolę Boga. Tak? No więc to samo robi Platforma. Praktycznie całą nadzieję społeczną, jedyną w świecie taki przypadek, kiedy po prostu demokratycznie obaliło się rząd, który rządził już 8 lat za pomocą reżimu kłamstwa, łajdactwa, który miał wszystko w swoich rękach, partyjnych łapskach, wszystko, pieniądze, media, sądy, prokuraturę i wszystko praktycznie zależało od nich. Tak? I nagle demokratyczny
demokratyczne państwo się obudziło. Demokratyczni ludzie. Dzięki temu, że byli ludzie na ulicach, dzięki temu, że cały czas walczyli i o tym mówili, że nie pozwolili społeczeństwu o tym zapomnieć. To był strajk kobiet, to był KOD, to była akcja Demokracja, to było mnóstwo różnych organizacji, które były regionalne. I co? I jak Platforma dochodziła do władzy, jak robiliśmy ten przełom w tym wielkim ruchu społecznym, że tak, wszyscy się jednoczymy, to pod jakimi sztandarami żeśmy się zjednoczyli? Zjednoczyliśmy się znowu wokół list wyborczych Platformy Obywatelskiej, tych samych drani, którzy od 20 lat oddali Polskę raz PiS-owi, potem raz SLD, potem PiS-owi, potem znowu rządzili, potem znowu oddali PiS-owi za swoje nieudacnictwa różnego rodzaju i oni znowu dzisiaj przejęli władzę. I oni znowu są nadzieją naszą na to, że cokolwiek będzie lepiej. Nic nie jest lepiej. Po prostu jest jedno wielkie nieudacznictwo. Jakiś trend do tego, żeby szukać praw swoich wrogów, jakiś trend do tego, że jakoś to będzie, bo przecież prawda zwycięży i demokracja zwycięży, a my tu jesteśmy od tego, bo nam się władza należy. Mało tego, jeszcze koalicjanci będą ważniejsi niż ci, którzy rzeczywiście mają poparcie społeczne. No, gdyby nie Tusk, którego uważam za wybitnego polityka na światową skalę, gdyby nie Sikorski, którego uważam podobnie na wielką skalę, światowy polityk, przywódca, gdyby nie jeszcze dosłownie paru ludzi, to naprawdę można by było zwątpić w to, czy w ogóle Polska ma jakąkolwiek demokratyczną partię. To jest partia nieudaczników. Mówię to jako członek Platformy Obywatelskiej, której jedynym celem jest wojna o stołki, wchodzenie w buty PiS-u. To jest wojna, to właściwie to nie jest wojna, to jest trwanie tych, którzy kiedyś wybili się na liderów Platformy Obywatelskiej i tak zostało, i tak jest, bo im się wszystko należy, bo oni się utrwalili jako ci przedstawiciele demokracji. No przecież parodia. U nas na Opolszczyźnie jest taka sytuacja, w którym akurat, no może najpierw od Nysy. W Nysie jest taka sytuacja, w której ja mieszkam, że wspólnie ze mną, z małą grupką przyjaciół zorganizowaliśmy 124 protesty demokratyczne na terenie miasta w ciągu tych 8 lat. W obronie sądów przede wszystkim, ale i w obronie wolności kobiet, wolności mediów, wsparcia dla Unii Europejskiej, wsparcia dla nauczycieli. To wszystko robiliśmy na ulicach naszego miasta. A ponieważ tu rządzi PiS, to nawet żadna stacja i żadna jakaś internetowa, jakieś medium internetowe nie zainteresowało się, to znaczy wszyscy się interesowali, ale nikt o tym nie wspominał. Nasze zaproszenia do wszystkich ludzi, do władz i tak dalej odbijały się po prostu o ścianę. I na tych protestach pojawiali się ludzie z Platformy Obywatelskiej. Jak doszło do tego, że jest szansa na zdobycie władzy, głównym wrogiem Platformy Obywatelskiej w Nysie stał się Adam Mazguła, który po prostu zawłaszczył ich demokrację. Przecież to oni walczyli o tą demokrację, a nie jakiś tam Mazguła z grupką. To jest największy wróg demokracji, raczej Platformy w Nysie. Wiecie Państwo, że ja, żeby w ogóle mieć kontakt z ludźmi z Platformy, muszę jeździć do Opola? Bo tutaj po prostu panuje wielki sukces tych, którzy zresztą notabene w powiecie przegrał tutaj Trzaskowski. Przegrał, ale
Platforma ma się doskonale, bo tutaj ma swój matecznik właśnie pan Siemoniak. I najważniejsze są nie to, co Platforma robi, ale to, co liderzy Platformy, z kim się sfotografują i jak to pięknie wygląda. Po prostu ręce opadają. Jeżeli w piątek przed wyborami jest wielki news w Opolu, bo w Opolu rządzi oczywiście marszałek województwa i z Platformy Obywatelskiej, zarząd stanowi głównie Platforma Obywatelska i teraz się okazuje, że oni ogłaszają, że jest wielki sukces, bo katedrę w Opolu dofinansowują kolejnymi milionami złotych, bo to jest obraz naszej kultury. Kurczę blade, jeszcze moment, kurczę blade, ludzie, Opolszczyzna została zalana, nie ma mostów, nie ma dróg, nie ma wszystkiego, a oni się cieszą, euforia cała, że dają miliony złotych na katedrę, która jest symbolem, oczywiście, że to jest jakiś zabytek, ale przecież to jest symbol panowania Kościoła na tym terenie. To jest symbol ludzi, którzy dzień później namówili i zaapelowali, żeby wszyscy głosowali, bo inaczej będzie ekskomunika i inne rzeczy, na Nawrockiego, brońcie Panie Boże, na demokrację, bo Kościół zawsze był antydemokratyczny i przeciw demokracji, bo Kościół nie ma nic wspólnego z demokracją, on chce mieć wpływy, a nie jakieś rządy ludów. Ja też jestem zła na Platformę Obywatelską, natomiast to nie jest, ja powiem tak może, takie głosy jak twój są słyszane od kilku dni, bo mówią o tym dziennikarze, chyba redaktor Andrzej Stankiewicz mówił o tym ostatnio, że Platforma to jest taka Zosia Samosia, ponieważ mnóstwo osób chciało pro publico bono, znaczy charytatywnie zająć się kampanią, ponieważ znają się na tym, mają narzędzia, mogą pomóc. Okazało się, że Platforma nie chce nikogo, tak? I po prostu był grzech, nie wiem, braku sprawczości, to jest te 1,5 roku rządów, grzech omnipotencji, wszystko wiemy najlepiej, tak? Grzech zaniechania, czyli to, że nie skorzystali z pomocy naprawdę światłych umysłów. Pisali ludzie naprawdę bardzo mądrzy, wskazywali jeszcze wczesną wiosną, kiedy było zimno, mówili: źle robicie, dajcie sobie pomóc. Nie. Profesor Senyszyn Joanna u nas na antenie mówiła we wtorek, że jakby przecież ona w drugiej turze nie była już żadnym zagrożeniem dla Rafała Trzaskowskiego. Przekazała te korale, rzeczywiście ja sama szłam w koralach do wyborów i chodziłam całą niedzielę w czerwonych koralach. Mam je, one wcale mi nie zgniją, wcale mi się nie, jakby one są dla mnie symbolem tej naszej walki i nikt mi tego nie zabierze. Tak jak ten symbol walki kobiet to jest błyskawica, tak samo te czerwone korale. I powiedziała o tym, że zrobiła marsz czerwonych korali na rynek główny, spod pomnika Solidarności w Gdańsku, na rynek główny na wiec Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska potraktowała to jako coś, co jest zagrożeniem. Oni spróbowali zrobić jakiś marsz czerwonych parasolek, to nie wyszło. Pani profesor była zdziwiona, bo ona chciała to zrobić na demokracji. Ona jakby nie ma powodu już w drugiej turze grać na siebie. Ona grała na to, żeby Rafał wygrał te wybory, bo wszyscy chcieli, żeby wygrał te wybory. I co więcej, mógł wygrać te wybory. Było demokratyczny, wykształcony, z olbrzymim doświadczeniem, ze świetną reputacją, nadający się idealnie na to stanowisko człowiek, nie miał prawa, przepraszam za wyrażenie, przerwnąć wyborów, nie powinnam tego mówić, z kimś takim jak pan Karol Nawrocki. No wiemy z doniesień medialnych coś o tym, prawda? Więc to jest największy zawód. Właśnie na tym polega największy zawód, że wygrał drań w Polsce. No po prostu ręce opadają. A to, o czym ty mówisz, no to ja też jeździłem za Rafałem Trzaskowskim, byłem na kilku jego wiecach, ale między innymi na przykład w Kędzierzynie-Koźlu spotkało mnie coś niesamowitego.
Otóż przed jego przybyciem przemawiali na wiecu tam politycy, oczywiście lokalni, posłowie, no i później podsumowywał to główny narrator, zresztą też poseł, no i mówił, że no, wybieramy prezydenta i tu opowiadał o tym, jakie są kompetencje prezydenta, ale zapomniał dodać, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. No więc ja, stojąc bardzo blisko, powiedziałem, no ale prezydent jeszcze jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Po czym on nieświadomie pewnie wziął mikrofon i podszedł i niech się pan przedstawi i powie i uzupełni. No to ja mówię, nazywam się pułkownik Adam Mazguła. A tu cała owacja, bo ludzie mnie znają, tylko może niekoniecznie widzieli na oczy. Tak, no więc owacja duża. Ja zaczynam mówić, że prezydent jest również. No dziękujemy i zabrał mi mikrofon. Dlaczego w ogóle nie podejmowano w kampanii wyborczej tematu wojska, tematu zapaści, jaką spowodował PiS w wojsku? Mało tego, pozwalają na opowiadanie jakichś kompletnych bredni i głupot na temat tego, że Błaszczak jakoś dowartościował armię. No przecież to jest. Ja od 2016 roku pisałem o tym i to był główny powód, dla którego zostałem później banowany i niszczony, że mówiłem, że Macierewicz jako wróg Polski niszczy polską armię. I podawałem przykłady, że zamiast budować jedność społeczną czy jedność wojskową, to się podporządkowuje partyjnie, że się zamiast inwestować w wojsko, to się inwestuje w limuzyny dla rządu albo samoloty, żeby Kuchciński miał gdzie na dziwki latać, prawda? I tak dalej. Niszczy się mądrych oficerów, zwalnia się z wojska, a w zamian za to przychodzą politycy PiS-u, którzy dowodzą poszczególnymi jednostkami wojskowymi, nie tylko samym wojskiem. Wchodzą głęboko, mówią, że oni mają polityczną odpowiedzialność za wojsko, bo jest cywilna kontrola nad armią. Kompletne durnie, nie rozumieją nad czym, to znaczy pewnie rozumieją, tylko chodziło o to, żeby mieć władzę nad wojskiem. I rozbroili tą armię totalnie. Ja mówiłem cały czas o tym, że nie ma butów, że nie ma mundurów, że nie ma amunicji strzeleckiej, że nie ma ślepej amunicji nawet do szkolenia, że nawet poligony są tak zablokowane, bo wszędzie są instrukcje przeciwpożarowe, nawet wojsko wyjeżdża na poligon, ale jest ciepło i nie będziemy strzelać, bo może się las zapalić w okolicy, tak? I koniec o tym niszczeniu i zamykaniu strzelnic wojskowych, mimo że Macierewicz krzyczał, że on będzie robił w każdym powiecie, to przecież głównie właśnie zamykano po prostu całe działania zmierzające do pogrążenia polskiej armii. I co? I ja o tym krzyczałem głośno. I co? I teraz, chyba miesiąc przed wyborami, cała grupa, chyba ze 100 osób, młodych ludzi, głównie widziałem, że prawdopodobnie wojskowych, po jakimś moim tekście na temat wojska opisało: a co ty, dziadku, robiłeś wtedy, jak polską armię rozbrajano, jak PO rozbrajało polską armię, to oni doprowadzili do tego, że nie mają mundurów i nie mają butów, nawet do takiego skandalu, to dopiero musiał przyjść Błaszczak, żeby armię dofinansować. Ludzie. Ale nikt tego nie dementował, nikt nie Mało tego, to nie był powód do tego, żeby cokolwiek mówić, ale o tym mówił Mentzen. I on dostał praktycznie wszystkie głosy wojskowych, zarówno młodych żołnierzy, ci, którzy byli za granicą na misjach, wszyscy głosowali na Mentzena, bo on mówił o tym, że oni nie mają butów i o tym, że nie mają mundurów. I o tym wszystkim, o czym ja mówiłem od 2016 roku i teraz zarzucali Platformie, że to Platforma zrobiła i nikt nie miał śmiałości nawet tego odblokować, tej informacji, że to wielkie kłamstwo,
że to podłość. Dlaczego tego sztab nie robił? Dlaczego odżegnywał się chociażby nawet takich symbolicznych wystąpień jak moje podczas wiecu Rafała Trzaskowskiego? Nie wiem, ale uważam, że to jedna z większych głupot, jakiej temu sztabowi się przydarzyło to. Ale ja się trochę boję, że nastąpi dalsze rozmontowywanie naszego wojska. To znaczy będą prawdopodobnie ci, którzy jeszcze zostali, a tych, których jeszcze PiS nie zdążył zniszczyć w poprzedniej kadencji, być może teraz przez to, że prezydentem został pan Karol Nawrocki, no, będą też usuwani, bo będą niewygodni, tak, bo się będą sprzeciwiać. Poza tym. Nie tylko ci dumni i honorowi żołnierze powiedzą, przecież ja tyle lat się uczyłem, tyle lat walczyłem gdzieś tam, a tutaj przychodzi teraz jakiś Alfons i ja mu mam czapkować i chodzić i co, może parasolkę znowu mam nad nim trzymać. To jest znowu powód. Jest taki mem, krąży już po sieci, kiedy pan, no teraz już prezydent, za chwilę Karol Nawrocki mówi czołem żołnierze i żołnierze odpowiadają czołem panie sutenerze, tak? Więc to jest taki śmiech przez łzy tak naprawdę. To jest śmiech przez łzy i to jest po prostu jeden wielki skandal, bo słyszałem jak generał Pacek opowiadał, on teraz jest taki dyżurny, najmądrzejszy z wojskowych, tak? Mimo że jest też na emeryturze, ale jest najmądrzejszy z wojskowych i mówi, że żołnierz nie powinien się wypowiadać politycznie. Chłopie, ty już dawno nie jesteś żołnierzem. A politycznie powinni się wypowiadać ci, którzy byli żołnierzami w imieniu żołnierzy, bo żołnierze nie mają prawa się odezwać. Więc powinieneś mówić w imieniu żołnierzy, a nie jak dureń polityczny. Właśnie, jak taki właśnie człowiek, który mówi, że symetryści, dualiści, prawda, i tak dalej. Weź się, chłopie, opanuj. My też taką rozmowę przeprowadziliśmy z panem sędzią Igorem Tuleją. Ja się pytałam, tuż przed wyborami, zapraszamy was serdecznie do obejrzenia, pytałam się, czy na przykład, no bo sędziowie nie mają prawa mówić, na kogo głosować, tak, są autorytetami, żeby nie wpływać na społeczeństwo. Natomiast mówiliśmy o tym, że sędziowie, prokuratorzy mają prawo mówić o tym, jeżeli coś się dzieje złego. Mają prawo wskazywać na błędy. Mają prawo wskazywać na zbrodnie władzy. Mam tutaj jakby na myśli te 8 lat PiS-u, tak? W związku z tym to nie jest tak, że nie mają prawa się wypowiadać. My nie mamy pokneblowanych ust wszyscy. I teraz tak, bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało. Radio Rebeliant powstało 3 lata temu po to, żeby, no jestem krótko, tak, ale wypowiem się Byłem tego świadkiem. Tak, mnie wtedy już nie było. Po to, żeby chronić demokracji, tak? Oczywiście cały czas uważamy, że Koalicja Obywatelska, że Koalicja 15 października absolutnie jest rządem demokratycznym. I to, co mówimy teraz, żeby to wybrzmiało, to jest wskazywanie błędów, tylko i wyłącznie błędów, tak? My nie porównujemy, ja przynajmniej, nie porównuję rządów Donalda Tuska do 8 lat rządów PiS-u, no bo tam to było w ogóle jakaś degrengolada, tak? Jakaś dewastacja, jakieś nadużycia po prostu do stratosfery, level hard. Natomiast tutaj mówimy o błędach. Po co mówimy o tych błędach? Dlatego, że może wreszcie ktoś się obudzi. Mamy 2 lata do wyborów parlamentarnych. Za chwileczkę się okaże, za 2 lata będziemy mieli prezydenta z PiS-u oraz dużą część, większość, żeby nie konstytucyjną, tak, PiS-u i Konfederacji w Sejmie. Dlatego o tym mówimy, żeby potrząsnąć, żeby powiedzieć, słuchajcie, posłuchajcie nas, nie chcieliście nas słuchać w czasie kampanii prezydenckiej, posłuchajcie nas teraz, posłuchajcie głosu ludu. PiS ma bardzo dobre wyczucie nastrojów społecznych. Dlaczego my tego nie mamy? Dla PiS-u pracują zarówno amerykańscy PR-owcy, jak i rosyjscy PR-owcy, jak i oligarchowie, którzy przekupują na przykład Konfederację i innych. O tym Tomasz Piątek cały czas mówi. Jakoś nikt nie podejmuje tego tematu. Nie wiem dlaczego, mimo dowodów różnego rodzaju,
ale lepiej jest milczeć, jakby nie było tematu, niż to, że po prostu w Polsce nie rządzą Polacy. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. W Polsce rządzi Targowica, współczesna Targowica, która opanowała Polskę poprzez przede wszystkim ubeckie i stalinowskie korzenie Kaczyńskiego, poprzez Kościół katolicki, który był zawsze antydemokratyczny i wszyscy wchodzą im w tyłek, zawsze, bo mają wszystkie możliwe tutaj karty w ręku, wszystkie możliwe ulgi podatkowe, prawa, nie ma większych, nikt nie ma większych praw niż oni, a mimo wszystko oni walczą z demokracją, niszczą Polskę. I trzeci element to jest właśnie Rosja, agentura rosyjska, która wprowadziła do Polski tysiące tylko informatyków, żeby szerzyć antyukraińską propagandę, żeby szerzyć podważanie polskiego rządu właśnie do prawa do rządzenia i do podważania roli Unii Europejskiej w rozwoju Polski. To jest po prostu skandal, to jest antypolskie, bandyckie działanie przeciwko Polsce. Ale musimy mieć jedno na uwadze. Jest nas ponad 10 milionów. Mamy świetnych liderów. I ważne, żeby ci liderzy również popatrzyli na to, jakie błędy zostały popełnione i niech nas prowadzą do diabła w dobrym kierunku. Niech zaczną walczyć z tym bałaganem, z tym draństwem. Niech zaczną walczyć, a nie patrzeć, jakie oni mają prawa. Niech umacniają tą demokrację, a nie patrzą na prawa ludzi, bandytów i drani, którym mało tego zapraszają jeszcze bezczelni dziennikarze do swoich programów publicystycznych i pytają się, jakie jest ich zdanie, po to, żeby mogli dalej szerzyć swoje oszczerstwa, kłamstwa, po to, żeby mało tego i jeszcze nie można gościowi powiedzieć prawdę w oczy, że jest bandytą, bo przecież prawo nie obraża się gościa, jak się kogoś zaprosiło do programu. No to jest dla mnie jakiś festiwal błazenady. Błazenady. Demokracjo, nie obronisz się, jak nie zaczniesz walczyć, bo z tymi, którzy są grzeczni, sobie bandyci poradzą, bo grzecznych bije się łatwo. Przypomniało mi się jeszcze, jak mówiliśmy o tym, przepraszam, że tak skaczę po tematach, ale przypomniało mi się jeszcze, jak mówiliśmy o tym właśnie, że Koalicja Obywatelska takie zosie samosie, ja już nie chcę powiedzieć, że nie lubią konkurencji, tak, tylko powiem, że takie zosie samosie. Nie wiem, absolutnie ja nie umiem tego ocenić, natomiast pamiętam sytuację, ale u nas na antenie przed wyborami mówił Mateusz Kijowski, czyli założyciel KOD-u, o tym, że jego nie zniszczył PiS. Jego zniszczyli swoi, dlatego że jakby zaczął być konkurencją, tak? Zaczęło się mówić o tym, że być może powstanie partia KOD. Zaczął za dużo osób ściągać do siebie. Mówiliśmy o jego książce, którą razem z Rafałem, z Robertem napisali i właśnie ja wtedy przeczytałam tą książkę, posłuchałam jego i całkiem inaczej spojrzałam na tą sytuację. Więc was też zapraszam, moi drodzy, do obejrzenia tej audycji, tak jak mówię, tuż przed wyborami, o książce, o KOD-zie, o Mateuszu Kijowskim, jego opowieść, bardzo fajna, snuta opowieść i powiem szczerze, jak ja go słuchałam go face to face, bo byliśmy w jednym miejscu, to pomyślałam sobie, kurczę, to jest demokrata, od niego czuć, bo czasami czuje się, tak jak się od Donalda Tuska czuje tą siłę demokratyczną i od kilku jeszcze liderów, tak samo jak od ciebie, tak samo od niego, on powiedział na końcu bardzo fajnie, wybory to jest celebracja demokracji i to mi się podobało bardzo i sobie pomyślałam, no być może on też został właśnie, nie wiem, tak, no ta książka to opisuje, więc ja przy tym nie byłam, ale jest to bardzo prawdopodobne, patrząc na to z tej perspektywy teraz, co się stało, tylko że przepychanki partyjne nie mogą być
nie mogą być dla nas tak, z takim skutkiem. Z tym, że tracimy. Ale no, Joasiu, przecież ja mam te same wrażenia. Dokładnie tak. Ja z PiS-em walczyłem z otwartą przyłbicą. PiS mnie prześladował, spisywał, jeździły za mną samochody operacyjne, podsłuchiwał, kombinował, cudował, chciał coś, zniszczył mi reputację i tak dalej. Długo by o tym opowiadać, co PiS mi zrobił. Tak? Ale ja to znosiłem, bo to była moja walka. Ale największą porażkę przeżyłem w momencie, kiedy doszła do władzy demokracja, która mnie po prostu ignoruje jeszcze bardziej, walczy ze mną jeszcze bardziej niż robił to PiS. Z powodów jakich? No bo jestem zbyt wyrazisty. No i tak, i to jest zbyt duża taka różnica między tymi nieudacznikami, niż człowiekiem, który zabiera głos w zasadzie na każdy temat i zyskuje poparcie. No i to jest właśnie to. O tym mówił Kijowski i ja to mogę tylko dokładnie potwierdzić. Tak właśnie jest, ale tak nie powinno być. A jeśli chodzi o tą celebrację demokracji, to powiedziałbym tylko tyle, że demokracja jest wtedy demokracją, jak opiera się na prawdzie. Jeżeli nie opiera się na prawdzie, tylko opiera się na fałszu, na obcej interwencji, opiera się na tym, że ludzie mają przekonania, które im wtłoczyli wrogowie tego państwa, to już nie jest demokracja, tylko manipulacja. I my właśnie doświadczamy takiej manipulacji. Teorii Gerasimowa, o czym żeśmy mówili. Teoria Gerasimowa mówi, że nie trzeba wywoływać wojen, wystarczy, że w jakimś społeczeństwie stworzy się chaos, podzieli się społecznie ludzi i tak ich zgnoi, przeciwko sobie ustawi, że tylko ci, którzy przyjdą z zewnątrz, będą mogli to pogodzić, bo oni się i tak są w stanie pozabijać i każdy, kto przyjdzie do nich, będzie lepszy. Właśnie, będę miała pytanie. Mamy jeszcze kilka minut. Możemy jeszcze kilka minut? Proszę bardzo. Bo mam, znaczy tak, do tego, w uzupełnieniu do poprzednich słów, to będzie u nas pani profesor Anna Siewierska i rozmawiałyśmy o wiosce Galów na Podkarpaciu, tak, tej ostoi demokracji, czyli pani europosłance Elżbiecie Łukacijewskiej, która walczy, która robi to od lat, która nie jest tam tylko przed wyborami. Ona tam jest dzień za dniem z tymi ludźmi, robi mnóstwo dobrego, bez podziałów na prawą, lewą stronę. Absolutnie nie. Ona dla społeczeństwa robi i się okazuje, pani profesor wspomniała, że też była osamotniona tam w tej walce. Co więcej, nawet była jej obecność na liście wyborczej przed wyborami też była wątpliwa, tak? W związku z tym zamiast wesprzeć właśnie takie inicjatywy, właśnie takich ludzi, no to niestety grać na te duże miasta, ale ja bym chciała, żebyśmy... Ja mam takie pytanie. Ja je też zadałam redaktorowi Piątkowi. U nas we wtorek wieczorem była audycja, czyli wczoraj. Przecież to wszystko my wiemy. Redaktor Piątek też to wie, ty to wiesz. Jeżeli ty to wiesz, wiedzą też to służby i służby nawet wiedzą więcej. Gdzie były służby przez 1,5 roku? To jest za chwilę prawie 2 lata. Gdzie były te służby? Jak to gdzie? No w kieszeni PiS-u. No przecież oni dostali dodatkowe uprawnienia, dostali dodatkowe środki finansowe, a ci, którzy nie byli posłuszni, byli zwalniani ze służby i wyganiani. No więc tam były służby. Tam były służby, gdzie partia PiS. Tam, gdzie były służby, gdzie był Ziobro, który dawał prokuratorom pensję po 60 000 złotych. No to dlaczego mieli tego nie brać? Tak, no woleli brać i od czasu do czasu tam przymkną oko albo tam naciągną prawo, a co im tam szkodzi, prawda? Przecież to nie o nich chodzi, tylko o jakichś tam demokratów. To niech sobie tam demokraci krzyczą, będziemy ich zamykać, ale ja będę żył dobrze. Przecież
ci cali dranie typu Pawłowicz, komunistka i bolszewiczka, ten cały Piotrowicz, ta Przyłębska, nieudaczniczka totalna, prawna, no to oni przecież mają nie tylko dożywotni immunitet, ale przecież pensje największe w kraju, dużo większe niż prezydent, premier i wszyscy i tak dalej do końca życia. Mają emerytury zapewnione tylko dlatego, że byli w Trybunale Konstytucyjnym. A co tam robili? Działali przeciw Polsce, przeciw polskiej demokracji, wspierali reżim. I to jest dopiero skandal, jak polskie państwo może to znieść. I właśnie, i to się dzieje dalej, ponieważ po zatrzymaniu, w związku z Pegasusem, po zatrzymaniu 2 osób, w tym naczelniczki, okazuje się, że prawa strona, politycy PiS-u robią wpisy, gdzie kończą: trzymajcie się, CBA nie pęka. Przecież to jakiś przekaz, to jest przekaz polityka do służb i to jawny przekaz. I my to sobie podajemy, czytamy, pan minister Siemoniak to widzi, tak? Premier Tusk to widzi i nikt z tym nic nie zrobi. Przecież oni, co to jest zatrzymajcie się, CBA nie pęka, to jest wrócimy za chwilę i was nagrodzimy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Zacznijmy od podstaw, chociaż zdaję sobie sprawę, że to trzeba już króciutko. CBA to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, który według ustawy odpowiada za pilnowanie, żeby nie było korupcji w organach państwa, jeszcze raz powiem, w organach państwa. Tymczasem PiS zrobił z niej nie centralny organ przeciw korupcji, ale centralny oddział korupcji. Centralny oddział korupcji organów państwa, czyli ludzi, którzy stali na straży praw korupcyjnych bandytów pisowskich. To jest organizacja antypolska. Całe CBA, która była w to zaangażowana i się na to godziła, i to złożona z ludzi, policjantów byłych, ludzi, którzy są świadomi prawnie, ludzi, którzy korzystali ze wszystkich możliwych uprawnień, żeby walczyć z korupcją, działali odwrotnie. To są najwięksi bandyci, najwięksi zbrodniarze tamtego okresu. To są bandyci tego kraju. Oni zajęli to znaczy przejęli zadania politycznej walki z opozycją. To jest cała ta instytucja CBA, według mnie co do jednej osoby powinny być zwolnione w cholerę. Mało tego, i w stosunku do nich powinny być podjęte działania prawne w kierunku odpowiedzialności za to, co robili. To samo dotyczy prokuratorów Ziobry, którzy niszczyli ludzi tylko dlatego, żeby Ziobrze się dobrze żyło. To nie są żarty, pani Siemoniak. To nie są żarty. To jest pana odpowiedzialność. 1,5 roku nic pan nie zrobił. Mało tego, dalej biorą pieniądze, dalej mają uprawnienia, dalej są uprzywilejowani w świecie. Co za durnota. Ja miałam w zwyczaju kończyć audycję czymś optymistycznym, ale w tym tygodniu odeszłam od tej tradycji, bo to nie jest to nie była optymistyczna niedziela dla nas, to nie jest optymistyczny tydzień, więc chyba tą odezwą do ministra Siemoniaka pozwolę sobie zakończyć audycję. Mam nadzieję, że wsłuchają się nie tylko, to nie są tylko nasze, tak? Bo dużo osób pisze, widzę, dużo osób mówi, dużo osób komentuje. Dziennikarze również w mainstreamie mówią o błędach i powtarzają to samo, co my tutaj. Więc możliwe, że wreszcie rząd Donalda Tuska
no, bo ja nie mam zastrzeżeń do samego pana premiera, czy on nie jest w stanie zrobić wszystkiego, tak? Nie jest w stanie być ministrem sprawiedliwości, nie jest w stanie być ministrem MSWiA, tak? Nie jest w stanie być prokuratorem generalnym, nie jest w stanie być ministrem finansów, więc mam nadzieję, że ta rekonstrukcja rządu się okaże, tak? 11 czerwca mamy głosowanie w Sejmie w sprawie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Mam nadzieję, że ten rząd się utrzyma i będziemy dalej walczyć o demokrację. No my walczymy jak umiemy tutaj jako obywatele, tak? Z takimi cudownymi gośćmi jak nasz pan pułkownik Adam Mazguła. Panie pułkowniku, z całego serca dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia, myślę, następnym razem, mam nadzieję, niedługo. No ja również bardzo dziękuję, ale chciałbym jednak coś pozytywnego powiedzieć, że słuchajcie Państwo, póki co dalej mamy rząd. Póki co jest nas powyżej 10 milionów ludzi. Póki co mamy jeszcze rozum. Póki co mamy jeszcze światowych liderów, wprawdzie otoczonych bałaganem, ale mamy światowych liderów. Musimy ich wspierać z całego serca i nie dopuścić do tego, żeby cokolwiek stało się w tej chwili koalicji, bo inaczej obudzimy się w Rosji. Tak. Życzę Wam wszystkim, żebyśmy byli dalej, żyli szczęśliwie w Polsce, demokratycznej Polsce, Polsce w Unii Europejskiej, Polsce w NATO, Polsce dumnej ze swoich narodowych dokonań. To było piękne. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Moi drodzy słuchacze, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Tomasz Piątek w Radiu Rebeliant i dla Radia Rebeliant. Proszę Państwa, mamy w naszym kraju media partyjne, propagandowe, które kłamią. Mamy media głównego nurtu, które czasem coś nam powiedzą. I mamy media niezależne, odważne, jak Radio Rebeliant i jak kanał Reset Obywatelski, który reprezentuję. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania Radia Rebeliant i do subskrybowania kanału Reset Obywatelski. Dziękuję bardzo.